Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób samodzielnie naprawić spłuczkę typu Geberit. Zestaw podtynkowy działa bardzo dobrze w początkowych latach pracy, ale już po kilkunastu latach pracy możemy zauważyć problem z cieknącą spłuczką, czyli mimo, że zakończył się etap spłukiwania, woda dalej cieknie do misy ustępowej. I taki problem generuje hałas oraz wyższe rachunki za wodę. Na samym początku musimy zdemontować przyciski. Taki panel przesuwamy albo w prawo, albo w lewo, albo w górę, albo w dół, a następnie ciągniemy do siebie. Wszystko zależy, w jaki sposób jest pod spodem ramka zamontowana. Od naszego panelu z przyciskami musimy odciągnąć cięgna plastikowe albo takie popychacze elastyczne. W moim przypadku są dwa popychacze. Wystarczy je odkręcić i wysunąć, tak jak pokazuję na filmie. Przyciski możemy odłożyć. Musimy teraz zdemontować ramkę. Jak widzicie, ramka jest zamontowana za pomocą dwóch śrub i z lewej strony ramki widać sprężynujące elementy. One właśnie służą do tego, aby zamontować przyciski i od kierunku zamontowania tych elementów sprężynujących zależy, w którą stronę musimy przycisnąć przyciski, a następnie wysunąć do siebie. Demontujemy plastikowe elementy dystansowe. Możemy spojrzeć na instrukcję obrazkową, w jaki sposób wymontować zawór napełniający i zawór spustowy. Jak widać, wszystko w środku jest zabrudzone i będzie trzeba wszystko wyczyścić. Uszkodzone elementy należy wymienić. Na samym początku musimy zakręcić zawór odcinający, tak aby podczas naszej pracy woda nie wlewała się do zbiornika spłuczki podtynkowej. Teraz musimy odkręcić wężyk z wodą, który jest przykręcony do zaworu napełniającego. Czasem może się zdarzyć, że potrzebny będzie jakiś klucz, np. do rur, albo kleszcze lub szczypce. W większości przypadków poradzimy sobie za pomocą palców, ewentualnie możemy nakrętkę chwycić za pomocą szmaty. Wtedy będziemy mieli większą siłę do odkręcenia tej nakrętki. Wysuwamy wężyk i możemy zdemontować zawór napełniający. Wystarczy zgodnie z instrukcją wysunąć go do góry, lekko przekręcić i przez otwór rewizyjny bez problemu wydostaniemy nasz zawór napełniający. Jak widać, zawór napełniający jest mocno zabrudzony i trzeba będzie go dokładnie umyć pod bieżącą, ciepłą wodą. Następnie przez otwór rewizyjny musimy zdemontować element zabezpieczający oraz zawór spustowy. Wszystkie czynności wykonujemy beznarzędziowo zgodnie z instrukcją. Tak więc bardzo ważnym jest, aby wykonywać wszystkie czynności precyzyjnie i spokojnie, aby nic nie pękło i nic nie uległo uszkodzeniu. Warto dokładnie zapoznać się z instrukcją, ponieważ kroki postępowania są dokładnie na niej pokazane i opisane cyferkami. Teraz wysuwam zawór spustowy do góry i cały zbiornik opróżnia się z wody. Jak widać, wszystko jest wykonywane bez żadnych narzędzi. Każdy poradzi sobie z tymi czynnościami. Teraz wyciągniemy zawór spustowy razem z popychaczami czerwonym i czarnym przez otwór rewizyjny ze zbiornika. Należy pamiętać, że po wyczyszczeniu wszystkie elementy będziemy wkładać na swoje miejsce. Dlatego też warto dokładnie zapamiętać, co w jaki sposób wyciągaliśmy i w jakiej pozycji było włożone. Ewentualnie można zrobić zdjęcia albo nagrać cały proces wyjmowania wszystkich elementów. Wtedy będzie można dokładnie zweryfikować, czy wszystko jest na swoim miejscu w odpowiedni sposób. Jak widać, zawór spustowy jest mocno zabrudzony i trzeba wszystko dokładnie wyczyścić.
aby wszystko pracowało bez żadnego problemu. Jak widać, w środku mamy sporo zabrudzeń. Trzeba to delikatnie wyczyścić gąbką z płynem do naczyń, ciepłą wodą, szczególnie w miejscu, gdzie było lustro wody. Wężyk, jeżeli jest w pełni sprawny, można tylko wyczyścić. Dno warto także dokładnie wyczyścić. Wszystko możemy w każdej chwili podczas czyszczenia przepłukać za pomocą wody właśnie przez ten wężyk. Wystarczy ręką odkręcić zawór odcinający i możemy korzystać z bieżącej wody przez ten wężyk podczas płukania. Czyścimy wszystko dokładnie. A znowu na kilka kolejnych lat wszystko będzie działało bardzo dobrze. Tutaj musimy się dokładnie nad wszystkim skupić. Uwaga, wszystkie plastikowe elementy są dosyć ostre, w związku z czym można sobie delikatnie pociąć ręce. Tak więc należy ostrożnie tutaj pracować. Najważniejszym moim zdaniem elementem jest gniazdo zaworu, czyli ten element okrągły, do którego dolega uszczelka z zaworu spustowego. Tak więc tutaj musimy dokładnie wszystko wyczyścić, ponieważ tutaj najczęściej mamy sporo osadów wapiennych, tak zwanego kamienia. Wszystkie elementy czyścimy bardzo delikatnie pod ciepłą wodą, delikatnie za pomocą gąbki wszystko oczyszczamy. Musimy szczególnie zwrócić uwagę, że w każdej chwili może jakiś element plastikowy pęknąć. A jeżeli pęknie, no to element będzie do wymiany i będzie problem. W związku z czym wszystko czyścimy spokojnie, delikatnie, niczego na siłę nie rwiemy, nie urywamy. W dolnej części zaworu spustowego jest uszczelka. Warto ją wymontować, wysunąć, zweryfikować, czy powierzchnia jest w pełni sprawna. Wszystko dokładnie czyścimy za pomocą ciepłej wody, detergentu, np. płynu do mycia naczyń. I gdy wszystko dokładnie oczyścimy, montujemy na swoje miejsce. Ta uszczelka jest kluczowa. Ona musi być w pełni sprawna i czysta. Jak widzicie, mój zawór spustowy już wcześniej wyczyściłem. I taka ciekawostka, żeby ułatwić czyszczenie tutaj tych elementów wewnątrz, lekko możemy podważyć ten element plastikowy, tak jak widzicie, i będziemy mogli wysunąć tą blokadę górną, dzięki czemu będziemy mieli znacznie lepszy dostęp, żeby gąbką czy szczoteczką oczyścić wszystko. Nic nie musi tutaj być perfekt wyczyszczone, bo do wszystkich elementów nie dotrzemy, ale ważne, żeby wszystko dokładnie wyczyścić, żeby nie było żadnych osadów i zabrudzeń. Następnie wszystko montujemy w odwrotnej kolejności i przez kolejnych kilka lat cieszymy się w pełni działającą spłuczką. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że poradnik Wam się przyda. Serdecznie Was pozdrawiam. Cześć.